się, że znowu spotkało mnie to co kiedyś, chyba w Gruzji. Próbowałem tutaj wymienić kartę, siedząc na wielbłądzie, i karta mi po prostu wystrzeliła i cały materiał, obawiam się, szlak trafił, bo no, albo spadła na ziemię tu do tego piachu, albo gdzieś tutaj leży, może w ciuchach, nie wiem, no kurna, ja to mam jednak pecha, zawsze się coś spierdzieli, tyle fajnego materiału, chyba szlak trafił. A w sumie chyba na tej karcie było to, co najciekawsze. No jedziemy już coś koło pewnie pół godziny, nie wiem, ile jeszcze będzie to trwało. No niestety, ja to zawsze muszę jakoś manianę pieprzyć na tych swoich wygrałach. Póki co nie udało mi się znaleźć tej karty. 64 GB wspomnień leży gdzieś tutaj na piaskach pustyni. O, tu na końcu jaki fajny, biały. Lodowata woda życia doda. Ciekawe doświadczenie. Trochę inne od wcześniejszych. No już byłem na pustyni, może nawet pod jakimś względem dami piękniejszej, bo tutaj wydmy, goły piasek w Jordanii, pustynia Wadi Rum, tak wizualnie może ciekawsza, bo tam taki krajobraz marsjański, pomarańczowe skały. No wiecie jak to wyglądało, jak nie to zapraszam do oglądania pierwszej serii odcinków z Jordanii na moim kanale. Tam możecie sobie porównać te dwie pustynie, Saharę i Wadi Rum w Jordanii. Jesteśmy tutaj na południowym wschodzie Maroko, bardzo blisko już tu do granicy z Algierią. Nie wiem jaka jest odległość, ale przypuszczam, że coś zaledwie może około 50 km, na pewno poniżej 100. Do Marrakeszu na mapie sprawdzałem ponad 550 km jesteśmy dalej. Nie wiem ile czasu jeszcze będziemy jechać tą karawaną do naszej osady. Bardzo mnie ciekawią warunki, jakie tam będziemy mieli. Te namioty. Wiem, że prądu tam nie ma, gniazdek nie ma, są toalety, prysznicy też nie ma. Prysznic będziemy mogli wziąć dopiero jutro rano, jak wrócimy do tego miejsca, tam gdzie byliśmy wcześniej, ale tego pewnie nie wiecie, nie zobaczycie, no bo tamten materiał straciłem. Czas ponownie dosiąść rumaka.
osady, nie oazy. Oazy to, no chyba, że tam będzie jakaś oaza, może jakieś drzewka będą, palemki. Trzeba się mocniej czasem trzymać, bo dwoma rękoma. Pa, pa. Tam jakieś 4 krzaczki. Cisza, spokój, tylko szum wiatru. Jakaś muzyczka by się przydała, arabska. Ale coś tam podłożę delikatnie w tle przy montażu. I takim oto sposobem zastał nas zmrok. Za 12 minut 21, a my ciągle jedziemy w karawanie. Mam wrażenie, że trochę kręciliśmy się w kółko, tak jakby, nie wiem, panowie się, ci przewodnicy, berberowie, czy jak tam na nich się mówi, jest tu ich dwóch, jeden na przodzie jednej karawany, drugi na przodzie drugiej. I tak jakby się trochę coś zamotali, mieli problem, w którą mamy iść stronę. Poza tym ten wielbłąd, który jest na przodzie, no nie wiem, czy mu coś dolega, czy jak, bo to już parę razy był w taki trochę niefajny sposób traktowany, popędzany. Raz nawet pan dał mu po prostu skopa, bo nie chciał iść. Ciemno. Jutro rano jedziemy po raz drugi. Także jutro w pełnym słońcu może być, znaczy nie wiem czy w pełnym słońcu, no ale z rana, zaraz po śniadaniu może być gorzej, bo teraz naprawdę plus jest chłodniutko. Wiatr też tak jakby lżejszy, tak ten piasek nie przycina w oczy, w twarz. Mógłbym śmiało zdjąć już okulary, ale nie mam ich gdzie schować, trzymać. Nie chcę zgubić. Wystarczy, że zgubiłem kartę. Koniec przejażdżki na dzisiaj. 21. Dotarliśmy chyba do naszej osady, ale jest totalnie ciemno. Księżyc trochę przyświeca. Tam jest nasza osada, nasze namioty. Wielbłądy już tutaj odpoczywają, zostają, a my chyba ten kawałeczek podejdziemy tam. Na powitanie tradycyjnie herbatka. Tutaj widzę już palenisko przygotowane na ognisko. Czekamy na kolację. No a tutaj chyba w tego typu namiotach będziemy mieszkać. Podobno są tylko toalety, prysznicy tutaj nie ma. I belki, umywalki. To co najważniejsze. Prysznicować będziemy się jutro, jak wrócimy do tego miejsca, w którym byłem dzisiaj, a z którego materiał najprawdopodobniej mi przepadł. Warunki w namiocie mocno skromne, chociaż jestem sam, to dostałem taki namiot właściwie 4-osobowy, bo 3 łóżka, 2 pojedyncze, 1 podwójne. Oczywiście ja tutaj wybieram to podwójne. O, już tutaj zakładam, że syn do mnie dzwoni. Muszę odebrać. Indiana Jones, muzyczka w telefonie od dawna mi towarzyszy. Nie wiem w czym rzecz. Późna godzina, kolacja zjedzona. No ale miało być jeszcze ognisko, a jest 23, a organizatorzy coś
zwlekają z tematem, a wszyscy już zmęczeni. Pora iść spać, bo podobno jutro o 5:40 już mamy być przed namiotami i znowu siadamy na wielbłądy i jedziemy. Także kurczę, no pora iść spać. Nie wiem w czym rzecz, a chciałem jeszcze tutaj zobaczyć trochę ognia, ognisko, poczuć taki klimat. Muzyki też żadnej tu nie puszczają, nikt nie gra, nawet tak, żeby coś z kasety, z taśmy, z płyty puścili. Lepiej późno niż wcale. 23:11 zaczęli grać. Idę spać, nie ma to sensu. Organizacyjnie moim zdaniem trochę tu ciała dają, bo 23:17 zaczęli grać, ognisko w dalszym ciągu nierozpalone, ciemno tam, nie było sensu kręcić, bo i tak byście nic nie zobaczyli, bo brak oświetlenia. No nie wiem czemu tak późno. Jutro trzeba wstać, nie wiem, 4:30, tak zostało nam 5 godzin snu. No jakoś to trochę w czasie przeciągnięte na maksa. Nie chce mi się już. Spróbuję tutaj się położyć, coś przysnąć, bo chociaż nie wiem czy się uda, bo na pewno słyszycie w tle muzykę. Ja jestem, jeśli chodzi o spanie, mega wybredny. I chociaż jest chłodno, nie jest jakoś tam gorąco. Temperatura tutaj wewnątrz tego namiotu, to nie wiem jaka tu jest, ale może nie wiem 21-2 stopnie, taka normalnie pokojowa, no ale nie da się spać. Godzina 4:30, ja nie zmrużyłem ani oka. No nie jestem w stanie. Wszystko tu trzęsie, lata. No nie, no ja tak nie umiem. No. Nie jeden z Was na pewno by już dawno spał, bo znam takich ludzi, co tylko głowę przytulą do poduszki i nic im nie przeszkadza, żaden hałas. Ja tak nie potrafię tutaj. O. Słyszycie ten wiatr? A mało tego, jeszcze od czasu do czasu jakiś jeden albo więcej kotów tu łażą w koło i tu dokuczają, miauczą. Nie wiem jak ja przeżyję dzisiejszy dzień totalnie bez snu. Może w drodze coś jednak mnie zmęczenie zmoży i przysnę w tym autobusie, ale też wątpię, bo no mówię, tak mam, już to nieraz pewnie wspominałem. Nie umiem spać w żadnych środkach lokomocji. Jest godzina 5:30. Wieje. Dosyć chłodno, bym powiedział. Wręcz, że nawet zimno. Oprócz naszej grupy, która przyjechała tutaj na wielbłądach, pewnie są też tacy, co przyjechali na kładach. Tutaj panele słoneczne. Tam Jeep, Toyota. Nie dacie, o dziwo. A tutaj te nasze obozowisko. To o czym wcześniej mówiłem, ognisko miało być, nie było. No i tak się przejdę na szybko tutaj. Jest wystarczająco widno, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Namioty wszystkie w środku identyczne, same łóżka, nic więcej. Tutaj jakieś tam toalety
walki. Dosiadłem rumaka teraz chyba innego niż poprzednio. Teraz chyba przejedziemy mniejszy odcinek drogi niż poprzednio. Tak mi się wydaje. Zapomniałem założyć okulary, już mi trochę piasku w oczy naleciało. Można się zmęczyć. Po drugiej stronie tak. Słońce wstaje. Powoli wyłania się ta zapach. Wczoraj zaliczyliśmy zachód słońca, dzisiaj wschód słońca, także jest komplet. Idziemy z górki. Schodzi się zdecydowanie wygodniej i szybciej. Może nawet zbiec, ale nie będę próbował. O, teraz siedzę znowu na innym. Trzeci z kolei. Tutaj wygodniejsze uchwyty, gumowane rączki. Ręce tak nie bolą. Wracamy do miasta, do naszej zagrody wielbłądów. I jedziemy do hotelu. Trochę się ogarnąć i zjeść jakieś śniadanie. I to tyle. O, tu czuję zapachy. Śniadanko będzie. Kawa, herbata. No i tutaj byliśmy wczoraj, żeby się przepakować na wielbłądy. Jest basen, są toalety, prysznice. Jemy śniadanie, siadamy w busa, wracamy do Marrakeszu. No po drodze prawdopodobnie zatrzymując się znowu gdzieś tam na lunch, bo mamy ponad 500 km do przejechania. Śniadanie na wypasie. Jajka sadzone, oliwki, pomidorki i taki placek z dżemami. Do tego kawusie. Krajobraz tutaj mocno monotonny, płasko. 15 minut przerwy w takim miejscu, w innym niż poprzednio, jak jechaliśmy w tamtą stronę. Także wracamy chyba troszkę zmienioną trasą.
Kolejny lunch, w sumie trzeci w ciągu tych 3 dni zaliczony za dodatkową opłatą. No, cena podobna, 120 dirhamów plus tam 10 dirhamów za napój. Tylko tutaj to nie było w formie otwartego bufetu, tylko trzeba było po prostu pozycję wybrać z menu. Można sobie kupić różne kamienie, minerały. I tak to wygląda. Jesteśmy tutaj gdzieś w tych górach Atlas, tylko takich trochę niższych. Takim oto sposobem wjeżdżamy po 2 godzinach jazdy z przerwami. Dojechaliśmy do Marrakeszu. Kieruję się w pierwszej kolejności do siebie, do schroniska, się zameldować, wrzucę trochę bagażu, no i ruszam w miasto. Godzina w miarę młoda, 18:30, czyli zgodnie z planem przyjechaliśmy. O tu te kolorowe kwiaty kaktusów zapachowe. No i dotarłem do hostelu. Tym razem dostałem taką norę. Zobaczcie, jak to tu wygląda. Jedno duże łóżko. Oczywiście znowu nie ma żadnej szafki. Ciuchy na krześle. No jakiś tutaj wieszak jest. No nie, już na pewno nie będę Wam polecał tego miejsca. Plus jest taki, że obsługa miła i lokalizacja jest dobra. Cała reszta, pomimo tej niskiej ceny, no i tak nie warto, nie warto. Plan jest taki, że nie ma żadnego planu. Po prostu idę w miasto, spróbuję dojść do takiego tutaj największego placu. Nie zamierzam tutaj już dzisiaj nic zwiedzać, żadnych zabytki mnie nie interesują, po prostu pochodzę tymi wąskimi uliczkami. Muszę kupić jakieś pamiątki dla znajomych, no i dla siebie. Jak zwykle wszystkiego pełno, ale jak chce się kupić coś konkretnego, to nie można nic znaleźć. A mam konkretne zamówienie, potrzebuję otwieracz do butelek. No i szukam takiego magnesu w kształcie buta. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tłumy ludzi, turystów. Tu ludzie próbują na wędkę złowić napoje. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Wyciąganie kasy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ile ludzi. Nie wiadomo, w którą stronę iść. Tam Afryka. Tutaj węże znowu. Ja szukam też budki z tą trzciną cytrynową, bo będę chciał się po raz ostatni tego napić, bo naprawdę bardzo to lubię. Kupię sobie dzisiaj większy kubek. I tu znowu węże. Nie no, taki spęd ludzki to mnie męczy na dłuższą metę, już mi po prostu głowa pęka. Tutaj jakieś stresowane gołębie. No, okay. No i mała zupka marokańska z chlebkiem. Nie wiem, ile to będzie kosztowało. Kurde, to pomidorówka taka kwaśna. Makaron, fasola, ciecierzyca, ale w smaku jak pomidorówka.
Pani robi sztuczki. To dziewczyna. Give me one. Okay, thank you. 5 dirhamów, taki pączuszek z cukrem, chyba puder. Może być. Mam w końcu swoją wymarzoną trawę cytrynową o 5 dirhamów, taniej niż tam na tym głównym bazarze za 20, czyli jakieś tam 8 zł. I powoli kończę nagrywanie, na dzisiaj starczy. I tak ciemno się robi, pochodzę, poszwędam się, poszukam jeszcze tych jakichś pamiątek, bo jeszcze nie znalazłem. Może porobię jakieś zdjęcia i tyle. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Dobranoc.